pięknie. Wiedziałeś, że 10 jest niebieska? Ja nie wiedziałem o tym. No właśnie dzisiaj wyjąłem się, zdziwiłem. Nie będę pytał skąd. Ale fakt. 10. Będziemy nawiązywać trochę do historii, ale ponoć nie mamy przeginać, nie? Żeby nie znudzić szanownej publiki. A już nawet mamy jedną osobę, więc to nie jest. Ja ci mówiłem, że ja będę dzisiaj tym duchem przyszłości, a ty będziesz duchem przeszłości. Więc ty sobie. Nie wiem, czy widzowie widzą. Można zadać to pytanie w tym momencie na live'ie, bo już chyba ludzie startują. Zadam to pytanie. A zresztą, jeżeli nas słyszą, to mogę to powiedzieć. Konsultuj ze mną te pytania. To dobra? masz na małym palcu, nie? To jest dobre pytanie. I dlaczego ten palec tak wygląda? Pokaż tylko wszystkim, poproszę. Nie, no. Dobrze, że mały, bo to mogło być niepolityczne. To nie jest dziara, tak jak nasz operator tutaj wymyślił, nasz szef studia. Rower, no. Po prostu rower górski. Takie tam przeloty. O górach pogadamy też dzisiaj? O górach? No? O górach? Czy Mazurach? Możemy o górach, możemy o Mazurach. Dobra, przechodźmy do rzeczy. Przechodźmy, tak, bo czas leci, czas antenowy, tak więc cześć, witajcie wszyscy. Dzień dobry. Janek Sobieszczański. Host również, chociaż Paweł był wymieniony jako host, Angelika, porozmawiamy sobie. I Paweł Mączka, drugi host, co-host. Co-host, ale też co-founder, nie? No bo to founder story gdzieś chciałbym, żebyśmy pogadali. Taki szczerze mówiąc. Z polskiego wspólnik. Cześć wspólnik. Cześć. Janek. Jest kilka planów. Jedna statystyka jest bardzo ważna, ponieważ ostatni raz występowaliśmy i tak naprawdę to był nasz pierwszy odcinek. Nigdy tutaj. I trzeba powiedzieć, że coś, co mnie bardzo cieszy, to że mamy własny odcinek troszeczkę na własnych zasadach, że w tym momencie nie musimy się nikogo słuchać. No może czasem powinniśmy się posłuchać siebie, nie? I tak powiedzą, że byliśmy nieprzygotowani. Ale wiem, ale mi się na przykład ten brak scenariusza, raczej scenariusz jest, ale jakby ta frywolność mi się podoba. Zresztą wiesz, jak ja lubię freestyle. Będziemy skakać. Ale co mnie cieszy, że wiesz, po tej dekadzie wylądowaliśmy tu, dobrze, że tylko nie siedzimy w tym studio, ja może troszeczkę częściej, ale pierwszy odcinek, który nagrywaliśmy, jeszcze wtedy się nie nazywał The Backup Monster Show, tylko się to nazywało The Friday Dose. Zresztą nazwa, za którą tęsknię. I taka ciekawostka, spoiler, pierwszy raz nagrywaliśmy Friday Dose'a w 2018 roku, patrzyliśmy wszystkiego na YouTubie, to był 17 sierpień, chyba nagrywaliśmy początki, bo daliśmy bardzo mały termin między nagraniem, realizacją. Poziom popeliny był tragiczny. Popeliny, ale ja za chwileczkę wam udostępnię link, na którym mój garnitur, myślałem, że wyglądam dobrze, nie? A mój garnitur był mniej więcej w ten sposób, byłem zgarbiony, totalnie zestresowany, sparaliżowany i jeszcze musieliśmy rozmawiać po angielsku, nie? Próbowaliśmy przynajmniej, tak jak teraz tego słucham, jest to lekki dramat, ale to była dla nas kompletnie nowa sytuacja, no i podobnie jak Storeware było to rzucanie się trochę na nieco głębszą wodę. A co ja mam powiedzieć, jak czasami po polsku nie potrafię się porządnie wysłowić, a co dopiero po angielsku, nie? Myślałem, że mnie wybronisz z tego. Mieliśmy wtedy tą samą przypadłość, no. Ty zostałeś gdzie byłeś, tak to bywa. No dobra, stary, natomiast chciałbym porozmawiać, co było wtedy dla nas motywacją, żeby nagrać Friday Dose, późniejszy The Backup Monster Show? Jak sobie przypomnisz, co ciebie drive'owało wtedy? Motywacją były twoje wewnętrzne mechanizmy, żeby coś robić i chyba z tego co pamiętam chciałeś nagrywać podcast albo coś publikować co tydzień jako Friday Dose, a ja ci powiedziałem, nie no stary, weźmy kamery i zróbmy z tego show. Co prawda bardziej miałem na myśli coś, co będzie wyglądało podobnie do wojewódzkiego, ale okazało się, że nie ten budżet, nie te umiejętności. Nie te włosy, nie te zasoby. Ale próba była, nie? A mnie ciągle mówią, że farbuję, więc... Farbuję. Próba była ambitna i ja uważam, że jesteśmy w tym momencie 6 lat później, 56 odcinek. Były wzloty, upadki, były odcinki, których nie mogę oglądać, natomiast gdzieś jak patrzę z perspektywy czasu, no to jestem wdzięczny, że
uruchomiliśmy tą serię, no i jakby ona ewoluowała, nie? Ona przeradzała się na początku w spotkania stricte eksperckie. Pomijając pierwszy odcinek, tak, ona się zamieniała w spotkania eksperckie, natomiast później pamiętaj, że nagrywaliśmy z wielkim rozmachem. Mieliśmy wielką ekipę, oczywiście nie mam nic przeciwko naszej obecnej. Wręcz się cieszę, że się trochę skurczyła. Mieliśmy dźwiękowca, mieliśmy oświetleniowców, mieliśmy 2 albo 3 kamerzystów, nagrywaliśmy w Samsungu, super nowoczesnym budynku. My udawaliśmy tam kapelę, która co pewien czas robiła jakieś tego typu Nie udawaliście, no graliście z Bredem wtedy, no bez jaj, coś tam próbowaliśmy. Mieliśmy nawet wokalistkę, Patrycję, pozdrawiamy serdecznie, natomiast no to był stres, mega. Teraz jesteśmy u siebie i minęło już 6 lat od nagrywania, 10 lat od założenia, w zasadzie dobrze licząc 11, więc jesteśmy w innym miejscu, ale wracając do motywacji. Pamiętasz, co Ciebie motywowało, żeby założyć tą firmę, bo to w sumie Ty przyszedłeś z tym pomysłem. Wiesz co, de facto motywacja się wiele nie zmieniła, zresztą jak siedzimy w tym studiu, rozmawialiśmy świeżo przed, no to zbudowanie czegoś na własnych zasadach, nie? Od początku do końca. A nie budowanie komuś firmy. I przede wszystkim brak zrozumienia strony, która potencjalnie ma na Ciebie wpływ, no, bardzo mocno deprymowała nas przed zrobieniem czegoś naprawdę fajnego, a czuliśmy, że umiemy coś zrobić. Zresztą poznaliśmy się w IBM-ie, to już jest grubo ponad, będzie chyba niedługo 18, więc możemy iść na studiówkę. Poznaliśmy się na scenie, zapowiadaliśmy łowców.b, obrazili się na nas. Obrazili się na nas, spotkaliśmy się przypadkowo na scenie w teatrze, jakaś tam chemia powstała, trwa do dziś, na dobre i na złe. Natomiast myślę, że to nie była tylko moja motywacja, bo również Twoja, żeby po prostu zrobić coś od zera na własnych zasadach, nie bojąc się przy tym tak naprawdę szerokiej albo dużej liczby porażek, nie? Które są elementem wzrostu. Zresztą ostatnio pozwoliłem sobie chyba w zeszłym tygodniu na takiego posta. Tak, wysyłałeś mi ten dramatyczny cytat, ale tak, to zgadza się, no ta góra lodowa, która jest pod powierzchnią dużo większa, to są wszystkie te nasze porażki, które ponieśliśmy i tych porażek na pewno było sporo, ale faktem jest, że uciekaliśmy od pewnej indolencji wtedy, takiej rynkowej i takiego martwego albo bardzo krótkowzrocznego spojrzenia. Nikt nie myślał wtedy o wiele lat do przodu, a jeszcze korporacje, w których pracowaliśmy, ustawiały nas w sytuacji, gdzie zupełnie się nie chciało przecież, nie? Pamiętasz to dobrze. A nie czujesz, że dalej uciekasz od tej indolencji? No, ja trochę czuję, że tak. Znaczy, niestety. Może nie jest taką mocną siłą jak na początku, ale ta ucieczka jest cały czas, bo rynek, za chwileczkę, o którym porozmawiamy, no cały czas pokazuje, że nie do końca te wartości, które wyznajemy, albo rzeczy racjonalne się dzieją, nie? Są pewne masy krytyczne i miliardy, które są wydawane i zmuszanie czy użytkownika końcowego, czy biznes do kierowania się nie do końca racjonalnymi tematami. Nie tylko mówię o backupie, ale o szeroko pojętym IT. No dobra, ale zanim Cię zapytam, co chciałeś osiągnąć wtedy i gdzie być teraz, straszne pytanie na rozmowach wszystkich kwalifikacyjnych. Tak. Jak Pan sobie wyobraża siebie za 5 lat? No, nie wiem, będę miał włosy w nosie. Podpowiadamy wszystkim, jak będziecie mieli menadżera, który Wam zada to pytanie, powiedzcie na Waszym miejscu i temat, krótka piłka, ale zobaczycie, jak zareaguje. Ja uważam, że dobry menadżer albo lider powie, zajebiście, mamy osobę ambitną, nie? Oczywiście, jeżeli pod tym idą pewne podwaliny wiedzowe, no bo... Nie, no jasne. I duży dystans tego menadżera. Do siebie zwłaszcza. No ale co najlepiej wspominasz z tych początków? Wiesz co, mam takich, jak robiłem taką retrospekcję, jest takich kilka punktów, które pamiętam do dziś. Pamiętam, jak poszedłem do naszego pierwszego wspólnika, czyli Maćka Muchy, i pokazał mi pierwszą betę działającego kodu. Mianowicie wiem, że Wam ciężko sobie to wyobrazić, ale jeszcze wtedy iPhony były, natomiast głównie rządził już Android czy Windows Phone. No i zrobiliśmy backup Windows Phone'a na środowisko IBM-owe, czyli przesłaliśmy dane z telefonu do serwera IBM Spectrum Protect. Pamiętam, że szybko sięgnąłem po jakąś flaszkę i stwierdziłem, to jest to. Wszyscy będą mieli Windows Phony, zwłaszcza w biznesie,
więc pomożemy, aby użytkownik mobilny, użytkownik, który jakby dużo podróżuje, wtedy wspólnie wierzyliśmy w tą mobilność, która oczywiście jest tutaj, tu i teraz i wszędzie, ale to, że należy jakby przysłonić i ochronić tak naprawdę użytkowników na ich wszystkich urządzeniach peryferalnych. Czy to będzie laptop, desktop, tablet, czy cokolwiek innego. Myślałem, że zaczniesz opowiadać o tym, jak napisaliście pierwsze linie kodu, wynajęliśmy salę i zrobiliście pokaz tego czegoś. To był drugi aspekt, czyli demo dla was, dla biznesu. Kompletny absurd. Nie absurd, tylko to było zderzenie się technologii z biznesem. Wtedy już z Marcinem Kubackim napisaliśmy pierwszą wersję vProtecta. Bardzo duże zderzenie. Byliśmy totalnie zajarani. No, backup środowiska Zen Server, w tym momencie praktycznie nikt tego nie miał na rynku. Była jedna firma, której już w tym momencie praktycznie nie ma. Udany POC, naprawdę zalążek czegoś, w co mocno wierzyłem, zresztą wierzę cały czas, bo to jest Storage Backup and Recovery. No i demo dla Ciebie i Marka Bradaca, który przyjechał z Liberca. Jeszcze Robert się pojawił. Jeszcze Robert, no i wiesz, slajdy, live demo, totalna duma wewnętrznie, no i Wasza odpowiedź, to jest bez sensu, to jest niesprzedawalne. Panowie, po co my się tutaj spotykamy? Ja pamiętam, że wtedy we mnie, wiesz, wrzało, to było takie połączenie złości, trochę rozczarowania, że wiesz, przychodzisz, oddajesz serducho, a de facto wchodzisz na stół operacyjny, no i za chwileczkę oni mówią fajnie, ale... No, zresztą tak samo dostałeś w twarz przecież w momencie, kiedy pojechaliśmy po dofinansowanie. Pamiętasz, że tak samo pokazywaliście mnóstwo rzeczy o tym, jak oprogramowanie ma działać, a skończyło się, proszę pokazać Excela. I twoja mina była identyczna, znowu w twarz. Więc to jest cud, że przeżyłeś tyle takich strzałów. Ale to też jest lekcja życia, czy w tym momencie doskonale wiemy, że ja wierzyłem, że produkt obroni wszystko, nie? W sensie, jak mamy dobry produkt, mamy dobry pomysł, to niezależnie jak będzie wyglądał rynek, to ten produkt zostanie wchłonięty i pójdzie pewna akceptacja i wzrost firmy. Dziś, jakbyśmy się cofnęli i budowałbym to od zera, nie wiem, czy nie chciałbym popełnić x błędów, które popełniliśmy, natomiast na pewno mam tą świadomość, że bez odpowiedniego modelu biznesowego, marketingu, pozdrawiam tutaj naszą mocną ekipę, i sprzedaży, którą cały czas zawiadamiasz, no to jest tylko i wyłącznie produkt, nie? I produkt to nie jest 80% sukcesów, jak myślałem, ale w tym momencie bardziej się skłaniam, że im dalej w las, tym te procenty po prostu maleją, nie? Bo wiadomo, że musimy mieć coś stabilnego, coś rynkowego, coś, na co jest zapotrzebowanie, ale nie możemy przegiąć. A wiesz w pewnym momencie, że ja wielokrotnie przegiąłem, mianowicie ubraliśmy nasz produkt w 1 000 000 feature'ów, które na koniec dnia albo nie działały, albo tak naprawdę były widzimisię pojedynczego klienta, a nie były de facto pełną analizą, odzewem rynku. A każdy feature niesie ze sobą jakby utrudnienia związane z developmentem, utrzymaniem, stabilizacją. No i nie zapominajmy o płynności finansowej, bez której się nie da żyć. Pamiętaj, że poruszyłeś taki dosyć ważny aspekt, teraz to w sumie zauważyłem, że dotykaliśmy czegoś, co wydawało nam się bardzo do przodu, czyli backup urządzeń mobilnych. W ogóle z tego wyszliśmy. Storage Mobile to był pierwszy produkt, nie? Tak, a przy okazji zauważ, że weszliśmy na ten rynek urządzeń mobilnych. Tu pozdrawiam naszych kolegów z Famoka, od których się bardzo dużo nauczyliśmy. I to wydawało nam się super przyszłością i ta przyszłość się skończyła chwilę później. I to była taka lekcja, na którą nie byliśmy psychicznie przygotowani, że to się tak szybko skończy. Że wiesz, porażka pod kątem czasu, który poświęciliśmy, no bo wiadomo, że w tym to jest prawie 6 lat developmentu łącznie, bo to się później przebudowywało w Kodo, pamiętaj, że dorzuciliśmy iOS-a, Windows Phone, Androida, dorzuciliśmy backup M365, stacji roboczych i pozwoliliśmy na Enterprise File Sync and Sharing, czyli wymianę tych plików pomiędzy wszystkimi urządzeniami z backupu. Do tej pory nikt tego nie zrobił, więc z jednej strony uważam, że to było na tyle innowacyjne i jak z polskiego powiedzieć disruptive?
No Boże, destrukcyjne. Destrukcyjne, po prostu destrukcyjne, które spowodowało, że jako startup 3-osobowy, który się finansował ze swoich pieniędzy, mało komu się tam udało zrobić A, B. Uważam, że gdybyśmy robili to w Dolinie Krzemowej, to ten pomysł by zażarł, nie? Pomysł był świetny i mi brakuje go na co dzień, tak żeby wczoraj zapomniałem komputera jadąc do Warszawy i teraz telefon by mi generalnie mocno pomógł. No ale cóż, pomysł zarzucony, więc patrząc na to, że to się tak w sumie szybko skończyło, to ty jesteś w stanie wywróżyć, co się stanie z backupem za, nie wiem, 5 lat? Bo to jest niekończąca się dyskusja u nas tak naprawdę i zdania są podzielone. Zdecydowanie, jeżeli popatrzymy na ruchy, to dużo się cały czas mówi, zresztą widziałem takiego fajnego mema, że... Ty, nie wspomnieliśmy Kubackiego. Nic jeszcze nie było o Marcinie? Obrazi się na pewno. Powiedziałeś o Maćku, a nie powiedziałeś o Marcinie. Marcin Kubacki. Marcinku, pełen szacun. No to powiedzmy, no to zanim powiemy o przyszłości, to jeszcze pamiętasz, że pracował nim, za chipsy na początku? Wspomnijmy o nim. To jest bardzo ważny i kluczowy element. Zresztą on powinien tu siedzieć, tylko się wykręcił, żeby nie było. Jak zwykle. Więc możemy go lekko, zanim go zdisujemy, to jak to młodzież mówi, to trzeba powiedzieć, że jego ksywa, czyli Mr. V, czyli produkt V-Protect, ten, który tak zrugaliście w wersji 1.0 przed napisaniem UI-a, no stał się totalną podwaliną i przyszłością spółki. I teraz trzeba sobie, to jest w ogóle chichot losu, doskonale pamiętasz nasze wewnętrzne rozkminy, rozmowy. Mieliśmy Kodo dla urządzeń mobilnych, dla desktopów, Kodo for Endpoint, Kodo for Mobile i Kodo for M65 później. Mieliśmy V-Protecta i my przez pierwsze 2-3 lata inwestowaliśmy w rozwój V-Protecta, ale mentalnie i emocjonalnie my byliśmy cały czas i inwestycyjnie byliśmy w Kodo. Ciężko nam było, pomimo tego, że rynek nam mówił... To niezrozumiałe trochę, a na pewno na polskim rynku było to dopiero kwestią następnych lat, przyszłości. No, ale to jest, powiem Ci, trudne. To był jeden z najtrudniejszego jakby etapów, który ja wspominam, to jest to, że wierzysz w coś, co dzisiaj Ci nie przynosi pieniędzy. No właśnie, i teraz czy masz coś, w co wierzysz już, że przyniesie pieniądze za ileś lat? To jest poza Twoim ulubionym Microsoftem 365, niech Cię piekło pochłonie. To jest przesrany temat, jeżeli chodzi o budowanie startupu i utrzymanie wszystkiego w ryzach, bo żeby być disruptive, czyli destrukcyjny, musisz budować coś, co jest technologią przyszłości. Ale natomiast technologia przyszłości nie przynosi Ci pieniędzy dziś. Destrukcyjny, no dobra. No, nie wiem, o co Ci chodzi, ale... Słuchaj mi słowa disruptive, będzie łatwiej. Więc zobacz, chcesz być innowacyjny, ale ta innowacja Ci nie przynosi pieniędzy dziś. No i teraz wszyscy mówią, zajmijcie się czymś prostym, jak znajdziecie dojną krowę, znajdziesz coacha, który Ci powie, no, Excelem to przynosi pieniądze, to nie. Natomiast wiem, że nas to mierziło i wrócę do tej motywacji. My chcieliśmy coś, co będzie elementem kształtowania przyszłości w backupie. Stąd powstał Storeware. Najpierw na urządzenia mobilne, później na Microsoft 365, a na samym, może nie na samym końcu, ale w tym momencie skupiający się na zabezpieczeniu wszystkich praktycznie dystrybucji wirtualizacyjnych, kontenerowych. I zauważ, że nikt na rynku nie ma takiej listy kompatybilności rozwiązań KVM-owo-zenowych. Nawet Commvault, Vim, czy inna szanowna konkurencja. No jest to kuźwa fajne, no nie okłamujmy się i tu możemy czuć dumę, że po 10 latach dopięliśmy swego i tu jesteśmy, natomiast ilość policzków i ten czas, wiesz, po 3 latach my mieliśmy już mieć samogrę, jak to każdy wierzący w startup i tak dalej, ty mi mówiłeś, że nigdy to nie nastąpi, ja cały czas żyłem w przekonaniu, nie, to nastąpi za rok, za 2, dzisiaj już wiem i potwierdzę, że nie da się zbudować samograja, o to trzeba cały czas dbać. To, że mamy dekadę i wiele sukcesów międzynarodowych, to nie oznacza, że odcinamy kupony, więc jak ktoś myśli, że odcinamy kupony, to możemy sobie odciąć ewentualnie palce, patrząc na Twoje wycieczki górskie. To jest tylko mała dysfunkcja. Mała dysfunkcja. Natomiast, przepraszam, bo uciekłem strasznie. Cały czas. Boję się o przyszłości, nie? Tak, ale to podpowiem Ci, że to jest ważne dlatego, że popatrz na nasze rozmowy z
inwestorami potencjalnymi, którzy u nas pojawiają się, często, nieczęsto, ale pojawiają się i prowadzimy te rozmowy. I dla nich trochę pomijalnym jest właśnie ten element, który wysuwamy w przyszłość. Ten, który będzie trendem albo jest tylko trendem, tak jak teraz AI, które jeszcze nie wiadomo, jak albo tak brain, o którym porozmawiamy później. No to właśnie u nas pojawia się brain. Taki już announcement, wyjście z mroku, więc może trochę o tym mi powiedz, co tak naprawdę ciebie tutaj kręci i co się wydarzy w przyszłości. Jak już spaliłeś pomysł z telefonami, to co będzie dalej? Znaczy, na co mam zbierać kasę? Spalę jeszcze nie gaz, natomiast muszę robić dygresję. Wiesz, w Galupie mi wyszło, że najbardziej jestem żółty, to znaczy, że pre do przodu i czasami nie nadaje się do tak zwanej już później bieżącej egzekucji, tylko uwielbiam jakby, wiesz, przodować i narzucać pewne reguły gry. Wiesz, że to jest... Ja rozumiem, że nie wierzysz ludziom dookoła, musiałeś sobie zrobić Galupa. Tak. Bo powtarzamy ci to zawsze. W Galupie wyszło, że jest żółto. Natomiast jeszcze o Brainie powiem, ale zobacz, że to uzupełnienie też naszego skillsetu, przepraszam za ponglish, czyli uzupełnienie tego, że ty genialnie egzekwujesz jakby tak zwaną bieżączkę. Genialnie. Ja staram się przewidywać jak najlepiej mogę tą przyszłość i dużo o tym dyskutujemy. No a Marcin, nasz kochany wspólnik, który tutaj siedzi, którego trzymam, czy da się go później w postprodukcji dokleić teraz, w tym momencie? Czy trzymam go, Szymon, za brzuch, czy za piersi? Bardziej za ucho. O, tutaj. Przepraszam za głupotkę. No Marcin na przykład genialnie nawiguje tą częścią już stricte technologiczno-developmentową, nie? I należy to podkreślić, że my w tym trójkącie zależności, ty biznes, marketing, ja technologię i też łącznik pomiędzy biznesem a technologią i Marcin technologia, koegzystujemy od tej dekady i to też jest de facto nasza recepta na sukces naszej firmy, nie? Mówię, byliśmy we trzech, w tym momencie mamy blisko 80 osób lub ciutkę ponad, już nie pamiętam. Chyba pana nie zatrudnimy, bo jednak nie odpowiada pan na pytania. Natomiast gdzie będę za 5 lat? Już, wracam. Za 5, gdzie za będzie 10? rynek? Rynek na pewno idzie, oczywiście podpina tego AI-a, natomiast rynek będzie szedł bardzo mocno w tematy mocno systemowo, backupowo autonomiczne, czyli będziemy się starać, żeby tego backupu dotykać jak najmniej. Nie poprzez elementy automatyzacji, ale również poprzez elementy wszczepienia sztucznej inteligencji, która de facto, mam nadzieję, i w dużej mierze nie tyle co zastąpi inżyniera, administratora, specjalistę, co zabierze mu 80% roboty. Bo w tym momencie dzieje się tak, że systemy backupu są wdrażane w milionach przedsiębiorstw, natomiast dam sobie rękę odciąć, że ta zasada Pareto również działa dla tej reguły, czyli 80% tych instalacji nie jest odpowiednio dopieszczana, update'owana, rekonfigurowana, monitorowana, raportowana. Czytaj, większość biznesu jest, która ma bardzo wyżyłowane, wiesz, kwestie SLA i ciągłości biznesowej, jest podatna na duże ryzyko, bo te dane najprawdopodobniej są nieodtwarzalne, albo będzie problem podczas odtwarzania. Drugi aspekt to jest to dziadostwo, które się od lat kręci, czyli ransomware, czyli coraz większa podatność i ataki na systemy backupowe. Więc gdzie ja widzę jakby siłę, którą skierujemy jakby inwestycje software'owe, to jest ten brain, który nazwaliśmy, backup and recovery, jak to rozwinęliśmy ładnie? Artificial Intelligence Navigator. Backup Recovery, Artificial Intelligence. Tak, Intelligence. I więc my chcemy zbudować mechanizm, który będzie trzymał w cloudzie, który będzie tak naprawdę uczył się nie tylko na bazie pojedynczej instalacji, ale na bazie 1000 różnych instalacji naszych klientów i na tej podstawie będzie budował model rekomendacji albo predykcji pewnych zachowań. Hej, jest szansa, że zostaniesz zaatakowany. Przyrost danych. Hej, nie odtwarzałeś danych, odtworzę je za ciebie.
może w DR-ze. Hej, masz drogi backup, może warto zastosować inny typ targetu. Już obniżmy poziom stresu poleciałem, dla Marcina, nie? ale tutaj operator, proszę na mnie, Marcin, ty to będziesz robił. Więc nieważne, jak będziesz unikał rozwoju tego typu technologii, będziesz to robił, zbierzesz elitę programistów i jedziesz. Chipsy się znajdą. Nie? Chipsy się znajdą w dużej ilości. Co prawda jego małżonka nie wie, że on je chipsy w delegacji. Ale z pieca, one mają mniej tłuszczu. Nie. Natomiast ten tłuszcz jest ważny, bo ten tłuszcz wystąpił podczas jakby nazwy naszego odcinka. Tutaj pracowaliśmy nad tym odcinkiem z Justyną, którą również pozdrawiamy. Dzisiaj będziemy dużo osób pozdrawiać, co? Pozdrówmy wszystkich pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy, którzy uczestniczyli i będą uczestniczyć jakby w procesie budowania naszej spółki. I już szukaliśmy, dyskutowaliśmy, jak ty widzisz tą metaforę, co to znaczy backup usmażony na gorącym tłuszczu, nie? Usmażony nie wiem. Tam był smażony chyba. Smażony, przepraszam. Smażony. Według mnie to taka formuła ostrzeżenia, że jednak no musisz uważać, nie przesadzać z funkcjonalnościami, to trochę jak kazanie teraz zabrzmi. Nie? Natomiast trzeba wiedzieć, kiedy trzeba skończyć pewne rzeczy, gdzie trzeba ograniczyć, na jakie feature'y i jakie funkcjonalności sobie możesz pozwolić i tak naprawdę bardzo kontrolować to, co się dzieje na rynku, bo ten rynek backupu jest totalnie dynamiczny, wiesz o tym, że to jest masakra, w jakim tempie rzeczy się zmieniają, jak producenci podchodzą, jak spółki się kupują nawzajem, więc można się usmażyć. Tak? Więc wysmażanie tego produktu w sensie pozytywnym, taki, żeby on był przygotowany i żebym odbierał telefony, gdzie mówicie mi, dobra wiadomość jest taka, że funkcjonalności i software działa, a zła jest taka, że klient chce mniej zapłacić. To jest super call. Przez pierwsze 3 lata dzwoniłeś do mnie i mam 2 wiadomości. Dobra jest taka, że klient ma jeszcze cierpliwość, a zła, że software nie działa. I to było notoryczne, więc no były sytuacje, gdzie szliśmy na rzecz, no to ci mam powiedzieć, no tak było, no to jest przepraszamy młodość kolegów z dużej firmy na GiełD, której zaczynaliśmy pierwsze piloty. Tak, poszły, więc nie tylko dzisiaj pozdrawiamy, ale też przepraszamy. Myślę, że Patryk Bobak byłby tu świetnym uzupełnieniem, który na hasło Glassfish reaguje, dryga się do dziś, nie? Nie, no bo koncepcje wtedy były bardzo dobre, natomiast no faktycznie musisz to wysmażyć, to jest ciężka praca całego zespołu deweloperskiego, QA, później supportu. Już nie mówię o tym, że to musi być wsparte oczywiście później działaniami sprzedażowymi, ale nie takimi, że wciskamy kit, tylko sugerujemy właśnie najlepsze rozwiązania. A każdy producent software'u wie, że ta droga nie jest prosta i zdarzają się wyboje. Czyli sugerujesz, że jeszcze w temacie tłuszczu nawiążę do tego, że już nie w jednym odcinku mówiłem, że gdzieś tam cukierniczo-piekarniczo mam historię i najlepsze pączki u pana Mączki były w latach 90. i 2000, no ale rozumiem, że to w Sandomierzu wtedy jeszcze moi rodzice prowadzili piekarnię cukiernię, ale rozumiem, że to hasło nie obowiązywało w pierwszych latach naszej spółki. Nie, w pierwszych latach obowiązywało nikt ci więcej nie da, co Paweł ci obieca. Mam nadzieję, że to nie zostanie sloganem waszej rodziny. Więc. Nie. Natomiast powiem ci, to jest też trudne zadanie. Ja tak patrzyłem cały czas obserwuję swoją rolę i ja się z tej roli staram uczyć jak najwięcej, też o tym rozmawiamy, też się zmieniamy, bo to też ewoluujemy. Dzisiaj jakby podejmujemy pewnie szereg decyzji, które byśmy inaczej byśmy całkowicie do tego podeszli. To się ponoć nazywa doświadczenie. Tak, no ale to doświadczenie, pamiętaj, budujesz na wielu gruntach, bo tu jak już pozdrawiasz to całą ekipę Storyware'u, która łącznie z tymi, którzy już nie pracują, ale to tak naprawdę jest masa ludzi i masa emocji też z tym związanych, wspólnych. I to jest dodatkowy ciężar i dodatkowa lekcja, bo no tak naprawdę tworzymy to jako ludzie. Wspólnie jako ekipa i później boli każde odejście, cieszy każde przyjście,
i wiesz, że ten wachlarz emocji wcale nie pomaga w planowaniu produktu, a im więcej ludzi, tym tych emocji jest więcej. No. W tym momencie mamy 80 współpracowników. A to też zmyłka, nie? Bo jak zobacz, mieliśmy 20 osób, później stwierdziliśmy, jak będzie 50, to już będzie szło gładko. Później przy 50 dorzuciliśmy, wiesz... Dochodzą inne problemy. Są inne problemy, no i efekt skali. No, kiedyś mogliśmy obsłużyć 5 pierwszych klientów we 3. Dzisiaj już ponad 1000 instalacji, OM-y, które mamy podpisane globalnie, no to jest... I ciągle obsługujemy 5. I cały czas mamy tych 5, nie? Z czego 4 poce próbujemy ukończyć od 17 roku. Tak jest. Ale nas lubią cały czas, to coś w tym jest. Lubią, mamy tam udziały, to może dlatego. Może. Ale też ponoć jesteśmy szczerzy. I to też jest dla nas bardzo ważna wartość. To nigdy nie będzie działało. To nigdy nie będzie działało. Nie, tak Robert, szczerze nie daj możemy spokój. być. Robert, wyluzuj. Natomiast zwróć uwagę i wrócę też bo powiedziałeś o przyszłości, tylko tak naprawdę czego nie zrobimy na rynku i w jakim kierunku nie pójdziemy jako spółka, to bez tak naprawdę tych, wiesz, naszych wewnętrznych motywacji, które są podyktowane pewnymi wartościami, które mamy wspólne, no to jest wszystko o kan dupy rozbić. Ja uważam, że nie da się zbudować stabilnej spółki, jeżeli ludzie nie będą odczuwali, wiesz, nie będą się czuli bezpiecznie, i to jest ten element finansowy, który dla niejednego przedsiębiorcy jest trudnym kawałkiem chleba, bo w spółkę cały czas trzeba inwestować. Ale bezpieczeństwo to nie tylko pieniądze, to też backup. To też jest backup. Gadaliśmy o tym nieraz, że dla nas bardzo ważnym aspektem jest, z kim pracujemy i jak pracujemy, nie? Więc ten element budowania monsterozy, rodziny backup monsterowej. Rodziny backupu i gadaliśmy o tym. Ale to jest straszne, wiesz, i to wiele osób już podkreśla, że mówienie o firmie jako rodzinie jest absurdem, ale my to zaczerpnęliśmy tak naprawdę z Metaliki. Z Metaliki, właśnie chciałem powiedzieć, nie? Idziemy na koncert, ja 5, ty 7, czy też 5 będziesz? 7. Ty 7, no. No i było, wyślijcie SMS-ka, Metallica Family, Hetfield krzyczał. Natomiast może godzina to jest za dużo powiedziane, ale ja uważam, że warto pielęgnować tą przyjaźń i budować takie ekipę, która ma podwaliny plemienne, czyli jakby ufamy sobie na tyle, że jak pójdziemy razem w bój, to może być też jednostka, to może być specopsy, zobaczymy, o DevOpsach jeszcze za chwileczkę pogadamy, ale musi być ten element, że lubimy się, szanujemy i przede wszystkim ufamy sobie. I to fajnie widać, jak nie żre, bo super pracować w spółce, która osiąga tylko spektakularne sukcesy, wszyscy wtedy są do rany przyłóż, żółwiki, piąteczki, grille. I to jest naprawdę... Każdy się potrafi odnaleźć w takim środowisku. Dlatego część osób bardzo szybko jakby ucieka i poszukuje tak naprawdę tej potrzeby życia po prostu prościej. Zauważ, co my zrobiliśmy. W szczęśliwym plemieniu, tak? Nie. Zauważ, że wszyscy, którzy przyszli, uważam, że większość backup monsterów, których mamy dziś, nie przyszła tutaj dla pieniędzy. Ja tu jestem pierwszy raz. Czy ty masz wodziankę albo kawiankę? Albo kawiarza? Możemy załatwić kawiarza. Może Kubacki się pojawi na sekundę, Marcin. To jest dobry test, czy nas ogląda. Gorąca prośba do kogoś, kto nas słucha i jest w biurze. Czarną kawę dla Janka, more than welcome. Mogę ci dać moje espresso, ale ja słodzę. To nie, to tym bardziej nie. Nie będziemy sobie słodzić. Ale wrócę Ale to czekaj, powiedz mi konkretnie, na jakich podwalinach budujesz tą plemienną, czy budujemy tą plemienną wartość, bo to tak naprawdę nie my tylko we dwójkę, tylko wszyscy, którzy są w to zaangażowani. Tu też HR-y musimy pozdrowić. Czy możemy sobie puścić takie napisy z pozdrowieniami? Puścimy. No tak, lecę już? Dobrze? Do góry. Wiesz co, tak, możemy sobie powiedzieć, bo z jednej strony nie tylko my, ale z drugiej strony pamiętaj, że ryba się psuje od głowy, nie? Więc gdzieś to, w jaki sposób my te podwaliny od początku gdzieś przekazywaliśmy i nie bójmy się tego stwierdzenia, że dla nas ten element zaufania i koleżeństwa jest bardzo ważny. Znaczy my musimy czuć chemię z kimś. Znaczy jeżeli ktoś jest dwulicowy,
to nawet jak robi dobrze robotę, wielokrotnie spotykaliśmy się i pracowaliśmy w firmach, gdzie dwulicowość była atutem na przykład dobrego sprzedawcy. Albo stwierdziliśmy, że dobra, przymykamy oko, on robi swoje bardzo dobrze, nie? Nieważne jest, jak się zachowuje względem pozostałych, nie? No to chyba nigdy nie tolerowaliśmy takich zachowań. No ale dobra. Koleżeństwo dla super mnie ważne. szczerość, dobra energia i uśmiech, nie? To, co ci mówiłem. Sport i muzyka też jest ważnym elementem. Zawsze się pytamy na koniec dnia, co robisz poza pracą. I uwierz mi, ostatnio miałem rozmowę z jednym programistą, on mówi, że hoduje psiaki królewskie i nie pamiętam nazwy, przepraszam, bo nie specjalizuję się w tej materii, ale takie małe psy królowej Elżbiety. Elektryczne kupujesz. Ja kupiłem elektryczne mojej córze, żeby wywiązać się z obietnic. Co? Korgi, kurde, G po R, zabójstwo dla mnie. Ergonomiczny korgi, to wtedy R się wywala. No i jakby zgadaliśmy o tych korgach chyba z 20 minut. W międzyczasie dzwoniłem go na wideo, żeby... Możesz mówić kołgi. Kołgi, tak, pilates. Pływatny odłutowiec. Wiesz, dzwoniłem się, włączyłem wideokonferencję, moja córa zobaczyła te psiaki, od razu chce, ale pogadaliśmy. I dla mnie z takiej rozmowy, wiesz, stricte co umiesz, przechodziło się, pokaż mi, jakie masz pasje, bo jak coś robisz konsekwentnie, powtarzalnie, nieważne co to jest. Ja pamiętam, jedna rozmowa była, chciałbym wrócić do pływania. Ja ci nie zapewnię tego, że wrócisz do pływania jako potencjalnie szef, ale na pewno będziemy chcieli wspierać tego typu działania. Ktoś robi coś cyklicznie, konsekwentnie i przy tym dostaje garść endorfin wewnętrznej dopaminy, no to jest dla mnie ten work-life balance, którego poszukujemy. Robota jest bardzo ważna dla mnie osobiście i chciałbym, żeby dla wszystkich backup monsterów to też był ważny element życia, bo spędzamy ze sobą dużo czasu, natomiast znajdujmy fan w tej sferze właśnie sportowo, muzyczno, jakiejkolwiek, ale żeby ta sfera była. I jeżeli my podczas rekrutacji tę sferę widzimy, no to otwiera się i wiadomo, są podwaliny technologiczno-doświadczeniowe, no to wciągamy takie osoby i nieraz zauważ, że te rekrutacje... Cały czas zagadasz mnie. Dobra, skreślaliśmy, a i tak ryzykowaliśmy i te osoby zazwyczaj się sprawdziły, nie? Tak, no popatrz, mamy Marcina z marketingu, biega, gra w siatkówkę, jeździ na rowerach, wszystko chyba robi. Co prawda jak jeździ na ryby, to nie łowi. Masz Marcina, który biega, triatlon, tak? Dobrze mówię? Też super. Przychodzi do nas nowa koleżanka. A jednak ktoś nas ogląda. Pixel, chodź się pokaż. A właśnie, to jest announcement, ja ci nie mówiłem. No chodź. No co, Angie, no chodź już na chwilę do nas, no. Pixel został zatrudniony. Pixel jest naszym nowym pracownikiem. Ale nie na ułopie. Tylko na psiłopie. Na psiłopie. Wiecie, ile ubezpieczenie kosztuje dla psa? No sporo i w Medicoverze też tak, kwękali troszeczkę. Więc sport, chociażby masz Angie, która nie dość, że pełna dyscyplina, jeżeli chodzi o wychowanie Pixela, to jeszcze sport, tak? Sport, tak. Dzisiaj co? Dzisiaj masz egzamin z czego? Na zieloną kartę na golfie. No tak. elitarny sport Academy. można. Także... Zielona, to bezpiecznie? Zielona? Zielona, wtedy można grać. No, wtedy tak, to nie jest niebieska karta rodziny, to jest zielona karta. Damy jej tą bilę 10, nie? Zobaczymy. Dziękuję jak bardzo. walnie. Kijem. Też i kij kupcie w prezencie. No ale wiesz, na przykład Angie jest, mogę podać swój przykład, wiesz, tyle lat rozmawialiśmy tak. I gdzieś też po pierwszym naszym spotkaniu gdzieś zaiskrzyło i ta chemia była. Pamiętam, jeszcze w Lenovo wtedy byłam. Tak. Nie, w Mandeju. W Mandeju, tak, to spotkaliśmy się na meetupie, nie? Pozdrawiamy wszystkich z Mandeja, z Lenovo też. Gdzie różniliśmy się co do pewnych kwestii, natomiast gdzieś te wartości i podwaliny no cały czas są takie same, uważam, nie? I są niezmienne. Pierwszy komentarz mój, jak Cię poznałam, to podeszłam do Ciebie po meetupie i powiedziałam: Panie Pawle, pozwolę się z Panem nie zgodzić. Tak. Tego się zaczęło. A ja uwielbiam, nie ty pierwsza, nie ostatnia, nie? Robert na przykład był, który ma ze mną problem, on przychodzi i neguje, nie, ja mówię, Robert uważa, bo ja uwielbiam, jak ktoś mi mówi, że się nie da czegoś zrobić, nie? Czyli dobrze, jeżeli byśmy to sprowadzali do tych wartości,
to ktoś musi być no taki usilny w swoich staraniach i powtarzalny, jeżeli chodzi o te wszystkie działania. Komuś się musi chcieć. Musi się chcieć, Tak, bo musi to jest- mieć trochę pasji, którą jakiś procent czy jakiś tam promil odda na to, co robi tutaj. Tak? O, tak. No panowie, to kontynuujcie, ja uciekam. Tak, zabieram ale coś dziewczynę. jeszcze byś do tego dorzuciła? Co musi mieć Storwerowiec? Ona oddała Backup krew, Monster. ona oddaje krew regularnie, jak mówimy o oddaniu. To dzisiejszy post. No. Co musi mieć? Myślę, że musi mieć dużo samodyscypliny, bo w tym ogólnie panującym chaosie związanym z rozwojem, bo żeby się rozwijać, to musi być czasami chaos. No trzeba się, że powiem, umieć samo wyregulować, żeby do czegoś tutaj dojść, ale też musi być człowiek z otwartą głową, bo tu się zmieniają czasami pomysły i wizje dosyć szybko i trzeba mieć otwartą głowę, żeby to przyjąć i to przekuć później w jakieś działania, to na pewno. No i nie może to być osoba turbokorporacyjna na pewno. To nie, to jest inny flow. Musi być fajnym człowiekiem. Musi być fajnym człowiekiem. Coache by powiedzieli, Musi że musisz być być giętka otwarta na też, zwinność. Agile musi być zwinna. Musisz być Mamy zwinna tu i ładnie otwarta na zmiany. Tak byśmy to ładnie. Zwinna jak piksel. No i musi lubić zwierzęta, no bo Pixel to jest, tak? Pracownikiem już od teraz, tak? Jesteś pracownikiem? Sił-OP. Tak, siad. Sił-OP. Suseł. Pion. No bardzo. Dajmy go do kamery. A do kamery jakby tak zrobił? Tu masz kamerę, do tej pokazał. Pixel, cofnij, cof, siad. Suseł. Pion. Pięknie. Szpon. Tak. Nie. Dobrze, brawo. No dobrze. No, także zostawiamy was, panowie, gadajcie sobie dalej. Chciał cię pożyć. To był ziew taki. Przynudzacie. Tak. Czas na zmianę wątku. Prawdę ci powie. Dziękujemy. Dzięki, ale widzisz, Backup Monster, który powstał, pojawił się pod ręki pana Bartosza Redego. Też pozdrawiamy. Zobaczcie, on się tu pojawia, wiadomo, że jest naszym, a on jest w prawym górnym rogu, a tutaj, nie mogę wstać, bo jestem okablowany. Tu się pojawia jako element naszej jakby długowiecznej drogi. Nie? Fellowship. Pierwszy raz nazwaliśmy to plemieniem. Dobrze, niech tak zostanie. Tribe. Ale pamiętaj, że Backup Monsterami nazywaliśmy też te firmy, które nam towarzyszyły, czyli bardzo dużo ludzi z IBM-a na początku, na pewno famokowcy i klienci. Catalogic też trzeba, wiesz, amerykański nasz dystrybutor i również wspólnik to też jest jakby element. Bo zobacz, czyli te wartości my przekładamy na to, że na każdego staramy się na każdego naszego pracownika, bo też musimy mieć tą świadomość, że nie każdy chce się aż tak identyfikować. Jedni bardziej wchodzą w tą rolę, a drudzy mówią, wiesz, get the things done, ja robię swoje, nie wychodzę poza szereg. Każdy ma też, nie każdy się chce aż tak angażować, też musimy mieć tą świadomość. Natomiast ja uważam, że no ten Backup Monster i te wartości, które budujemy od początku, są podwaliną do budowania czegoś więcej, co nam pozwala na budowanie lepszego softu, lepszego zadowolenia u klientów, no i budowania tego efektu skali, czyli tej efektu kuli śnieżnej, nie? Bo początek był najgorszy, no pamiętasz, wracając do tych pierwszych 5 wdrożeń, ja nienawidziłem, jak powiem szczerze, co No dobra, masz chwilę na anegdotę, ale nie rozgaduj się tak straszliwie. Dobra. Co mnie bolało podczas budowania Storewera i dalej mnie boli, i to wypominam często na większych konferencjach, to jak w Polsce, nie tylko, ale głównie w Polsce, wszyscy mówili, fajnie jesteście, nie kupimy od was, bo nie chcemy być pierwsi. Druga sprawa, ile jeszcze pożyjecie na tym rynku, nie? I takie popatrzenie, zobaczymy, gdzie będziecie za kilka lat. Kiedy się zwiniecie. To mnie paru gości, którzy się wycofało z tego projektu, a już podchodzili do nas i chcieliśmy się z nimi zbratać, może w sumie żałować, jak mi się wydaje. Na pewno Rafał Kulawiński, nasz wspólnik, by mnie poparł tutaj, że niech żałują. Niech żałują. Natomiast no jest to, gdzieś mi to mi siedzi akurat, że neguje się jakby tą innowację u młodych startupowców, bo zobacz, tych startupów powstaje cały czas na pęczki. Wiesz, że to nie jest anegdota. Nie, wiem. Teraz już wiem. To skończyłem mój wywód w takim razie. Skończyłem tą nieanegdotę. Wiem, dostają w kość, no bo często się poddają.
a zauważyłeś, że na zachodzie dostawaliśmy informację, podoba nam się, jak to robicie i w jaki sposób podchodzicie do rynku, zaufamy wam, kupujemy, to było dla nas totalne wow. Ale dlatego uciekliśmy bardzo szybko z Polski między innymi, bo ten rynek chyba nie był na nas gotowy i nie był gotowy w ogóle jeszcze wtedy na startupy. Więc to był taki lekki, można powiedzieć, no dramat w sumie, że własny kraj, własny biznes, w którym pracowałeś przez wszystkie poprzednie lata, podchodzi do ciebie z tak dużym dystansem. Pierwsi kupili nas Finowie, później Amerykanie, Tak. Później pojawili się klienci z Azji i przyjęcie było zupełnie inne. Tak? To jest ciekawa technologia. Fakt, byliśmy niszowi. Natomiast rozwiązania typu KVM i ta wirtualizacja nie były zbyt popularne. Masz pytania? Za chwileczkę zbiorę kilka. Okay. A podziel się, bo skoro ja zdominowałem przez chwilę scenę, już się wyciszam, podziel się tymi, wiesz, bo działamy dzisiaj w ponad 140 krajach, nie? I mieliśmy 140. Wymieniłeś Azję, wymieniłeś Stany, wymieniłeś zachodnią Europę, Skandynawię. Jakbyś tak dziś miał, wiesz, kogoś, kto przychodzi, ty Janek, chcemy robić biznes tam, weź nam dogać, albo na co powinniśmy zwrócić uwagę? A taka twoja retrospekcja danego rynku i postrzegania tego rynku, bo to myślę, że jest na tyle uniwersalne spostrzeżenie, że możemy troszeczkę wyjść spoza bańki backupowej. To jest powtarzające się pytanie, bo mam na Slacku kanał przedsiębiorców z Podbeskidzia i tam to pytanie, jak wyjść za granicę, jak rozmawiać z przedsiębiorcami ze Stanów czy z Azji się często powtarza. Jak wyjść z Podbeskidzia, tak. Podbeskidzia. Ale to... Dobra. W ogóle mieliśmy rozmawiać o anegdotach, a teraz mnie wyrzuciłeś na zupełnie inne terytorium. Natomiast Azja jest otwarta, bardzo przyjaźnie podchodzą do rozwiązań z zagranicy, poza Chinami. Chiny są mega trudne i tutaj mają własne podejście. Oczywiście to jest zupełnie inna kultura i bardzo przeciwstawna do nas, w związku z czym inne zasady biznesowe zupełnie panują i trzeba je poznać. Ale mimo wszystko te kraje azjatyckie typu Tajlandia, Wietnam, czy ministerstwa, które obsługujemy w Bangladeszu czy Nepalu, klienci w Hongkongu, Singapurze, to jest w sumie ciekawa przygoda. Mamy świetnego i bardzo zaprzyjaźnionego klienta w Australii, więc nawet tam dotarliśmy. Ameryka jest skomplikowana dosyć, głównie ze względu na przepisy i procedury. I tego przedsiębiorcy się boją i to jest też taką bolączką, gdzie trzeba zapłacić trochę i poświęcić czasu na przejście przez te wszystkie dokumenty, ale jak już się sformalizujesz i przejdziesz przez to wszystko i tam płacisz swoje, to generalnie jest to rynek, który może niełatwo, ale da się zaadresować. A Japonia? Pamiętasz nasz wyjazd do Japonii do Tokio? Poleciłbyś Japonię polskim przedsiębiorcom? My chyba mamy przetłumaczony UI na japoński nawet też. Poza chińskim, innymi językami jest japoński. Tak, pojechaliśmy na targi, to było super. Wyszedłem z tego hałasu w wielkiej hali i nie wiedziałem nic. Nikt nie rozmawiał w żadnym innym języku poza japońskim. Gdybyśmy nie spotkali znajomego Polaka, którego nam nasz kolega Marek polecił, to na pewno byśmy z nikim tam nie pogadali. Mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, z którego nie przywieźliśmy biznesu akurat. W Europie jest różnie. No wiadomo, te kraje w DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, no tu trzeba parę lat odpracować, żeby tam wejść. I chyba też nie jako Polak, tylko jako polska spółka z lokalnym reprezentantem. Myślę, że warto to nadmienić i podpowiedzieć, jakby ktoś myślał o tych rynkach, że no trzeba mówić, trzeba być stamtąd. Afryka jest ciekawa, to jest pełen fan, podobnie zresztą jak Ameryka Południowa, bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo coli wielogodzinnych, przy czym oni rozmawiają ze sobą na tych kolach, a nie z nami. Mieliśmy też takiego kola, to chłopaki z twojego zespołu często wspominają, że człowiek w Izraelu bodajże rozmawiał z domu
i w pewnym momencie chyba weszła mu koza w trajektorię lotu i było słychać takiego wielkiego klapsa i okrzyk i ta z beczeniem uciekła. No więc tego typu przygody też się odbywają. Rynki są różne, na niektórych bardzo pozytywny początek, a później bardzo mozolne przechodzenie, tak jak właśnie Afryka, przez cały proces testów i wdrożenia. W Stanach szybko, jak już się do tego klienta dostaniesz, to oni chcą szybko, my chcemy szybko, więc to działa bardzo fajnie. W Niemczech punktualnie, wiadomo, zawsze na czas. I w tych krajach obok też. No a Polska, jak to Polska, tu się chyba niewiele zmieniło. Jest to samo. Bardzo polityczna odpowiedź, dziękuję. Ale jakbyś miał dzisiaj powiedzieć, wystartujcie to który byś rynek jako pierwszy zachęcił, nie? No tak, żeby też były takie protipy. No, polskiej firmy technologicznej, która chce wypłynąć za tak zwany A co sprzedajecie? Co sprzedajecie? Wszystko, panie, wszystko. Nie no, dajmy na to, że produkty, no właśnie, to jest za szerokie pytanie, za szeroka riposta, no. Musiałbym podać konkretny przykład, weźmy jakiś dedykowany software house, nie? Albo rozwiązanie na przykład naszej koleżeńskiej firmy, która się specjalizuje w POS-ach albo w RFID. Myślę, że trzeba zakładać oddział, jeżeli nie w Stanach, to gdzieś na terenie Wielkiej Brytanii i startować do Stanów. Okay. To jest największy rynek w tym momencie technologiczny. Oczywiście w drugą stronę też masz ogromne rynki, ale jednak tam stawiają bardzo mocno na własne technologie i trochę się blokują. Ale może blokują się dlatego, że nie do końca znamy wszystkie zasady, jak z nimi handlować, jak ten biznes prowadzić, więc tu kulturowo łatwiej nam będzie sprzedawać na zachód. Trzecia rzecz, którą zapamiętałem, która bardzo mocno mi gdzieś została w serduchu, to jest to, jak sprzedaliśmy do BAMTechów, do bardzo dużej grupy Disneya nasz produkt na ponad 400 hostów pod kątem backupowania środowiska Red Hat Virtualization. No i pojechaliśmy do klienta na Manhattan z Marcinem, gdzie przyjęcie klienta, prawie 10 osób, top specjaliści w danej dziedzinie. No i goście, którzy nam poświęcili 3 godziny i powiedzieli, ciężko znaleźć na was jakiegokolwiek haka, nie? Kawał dobrej roboty, liczymy na to, że będziecie się świetnie rozwijać. To znaczy poczułem bardzo duży przypływ endorfin i radość, że to, co sobie w głowie wymyśliliśmy, rozrysowaliśmy na tablicy, mam gdzieś to zdjęcie, czy jak rysowaliśmy to z Maćkiem. Czyli odwrotnie niż w Polsce, bo w Polsce najpierw przyjęcie, ale tak jest z alkoholem i z jedzeniem, i rano będziemy w kontakcie. Będziemy w kontakcie. Więc to było piękne i budujące i pozwoliło mi wyjść też z takiego jednak kompleksu Polaka, który próbuje coś sprzedawać poza, nie? Jak jeździliśmy na pierwsze konferencje do Vegas, czułem taki dyskomfort, że jestem z takiej malutkiej Polski, malutki człowiek, który będzie pokazywał dla niego duże rzeczy, nie? Potrzebowałem kilku lat, żeby w Europie, które nas tak traktują, ale tutaj absolutnie nie chciałem wcześniej obrazić naszych klientów z Polski, bo super szacun, że z nami współpracujecie. Nie obrażamy tych, którzy nie kupili. Dokładnie. Natomiast jak z czasem stoimy? Czas na anegdoty. Czas na anegdoty. I czas na tak naprawdę element fanu, czyli co dokładamy od siebie w ramach tych ostatnich 10 lat, oprócz dyrektyw, procesów oraz przechodzenia na czas. No może u Ciebie na czas. Niekoniecznie u mnie, ale zacznijmy od anegdot. Co Ty zapamiętałeś albo co Ci... Próbowałem sobie przypomnieć, bo tego na pewno było mnóstwo. Już nie mówię o sytuacjach jakichś imprezowych, gdzie celebrowaliśmy jakieś sukcesy, ale pamiętam, jak do mnie kolejny raz zadzwoniłeś, że jest akcja z samochodem. Mieliśmy wtedy nowe samochody, ale ona mnie kompletnie rozbroiła, ponieważ zadzwoniłeś i powiedzieli, że właśnie ci przeleciał dzik pod samochodem. Tak. W pierwszej chwili myślałem, że żartujesz, w drugiej chwili zacząłem się zastanawiać,
No, Mączkowie są trochę mniejsi od nas, ale niemożliwe, żeby pomylili kunę z dzikiem. Więc na pewno nie przeleciał wyprostowany. No, to było w Kołbieli, słuchajcie, naprzeciwko biegło chyba z 5 dzików. No, gość całkowicie stracił przód. Na szczęście miałem suwa, zresztą pokazywałem Ci później ślady. Znaczy gość uderzył dzika, żeby wyjaśnić, i ten dzik przeleciał Ten później dzik pod przeleciał twoim. jakieś 100 metrów, znaczy 30 metrów od auta, przeleciał przez przednie lewe koło, całe auto się podniosło, czyli 2,5 tony, tylnie i wleciał do rowu, nie? To był Później tak... wstał i pobiegł dalej. Nie, Dzikowi nic się nie stało, żadne zwierzę nie ucierpiało. Już nie wstał, biedak. No. A takie filmowe anegdoty, ty coś pamiętasz? Wiesz co, jak były firmowe imprezy, to nic nie pamiętam. To jest ten problem, nie? Coś tam pamiętamy, ale pamiętam. może nie będziemy wyciągać. Wiesz co, dla mnie tak naprawdę możliwość wspólnego zagrania, przejdę automatycznie do tego fanu, jest ważnym elementem, bo dla mnie osobiście są takie 3 rzeczy, które mnie po prostu resetują. To jest muzyka, to są góry i to jest ten najbliższe moje towarzystwo, czyli rodzina i przyjaciele, gdzie ja łapię taką, wiesz, przyjemność z tego wszystkiego, co ładuje moje baterie. I to, że możemy jakby... Baterie. I to, że wiesz, możemy mieć perkusję w biurze, to, że są wzmacniacze i że jak zepniemy pośladki, a wiemy, że ostatnio jest coraz trudniej ze względu na natłok zadań, spotkać się w tym studio i pociupać, jak to mówią górale, pociupać. I wiesz, i stworzenie Bear Machine konceptu, znowu pozdrawiam Patrycję, i wiesz, teledysk In Backup We Trust, który dotychczas jak pokazuje dziś znajomym, to każdy robi naprawdę wow i mówi, że trzeba tego nagrywać więcej, ale sam koncept zbudowania kapeli w firmie, ten radosny Mateusz tam podskakujący. Mateusz, który też przygotował dla nas suchara tutaj, gdyby nam zabrakło pomysłów, ale to za chwileczkę, bo jest na czacie. To jak widzę, że wiesz, to jest prawdziwe i to jest część naszego ja i jeszcze możemy przy tym dać ludziom kawałek fanu, te nasze grille, które mamy zawsze na rozpoczęcie sezonu letniego, to są rzeczy, które gdzieś staram się pielęgnować i uśmiechać, nie, do tego. Ale myślę, że kapela to jest bardzo ważny aspekt, że mogliśmy... O co pytają? Wiemy, że kapela jest ważna. Ja mam tylko słuchawka, jakby Ci zabrakło pomysłów. Co mówi szczerbaty tancerz po obiedzie? Dawaj. No napisałem, dawaj, i nie odpisał. Napisałem dokładnie, dawaj, Mateusz, dawaj. No, chłop nie odpisał. Paso doble. Odpisał. Tak? A już pojawił się? A, to może u mnie coś się nie synchronizowało. Jest, no dobra. No i oprócz suchara... Tylko nie wiem, czy miało być przez R, czy przez L. Już zostawmy to. O, teraz przyszło. Paso dobrze. Marcin Bednarski skomentował. Pięknie, widzisz? To Marcin. Marcin często jest na Backup Monster Show. Pozdrawiamy, stary. Również pozdrawiamy. I wracając do wątku muzycznego, zwróć uwagę, że Ty też zaciągnąłeś inne motywy, zresztą z In Backup We Trust przeszliśmy na jakby claim temat związany z Ocean of Data, czyli gdzieś poprzez Twoje relacje, też zaangażowanie dotknąłeś tematów oceanów, jakbyś tutaj się otworzył, bo to też jest element gdzieś nasz CSR-owy, identyfikujący naszą spółkę. Ja się mam otworzyć. Poproszę. Ocean of Data... Ściągnęliśmy to trochę, trzeba powiedzieć, z IOPAN-u, z którym współpracujemy. Mam nadzieję, że Tymon, Izabela się nie obrażą. Chyba się nie obrazili. No dlatego, że to fajnie obrazuje, bo tak naprawdę wszyscy mówią o tym, że dane są teraz najcenniejszym zasobem, cenniejsze niż złoto, brylanty i wszystko inne. I tych danych jest mnóstwo, jest ich coraz więcej. No w każdej milisekundzie generujemy mnóstwo danych, które trzeba zabezpieczać. Jak popatrzysz na ilość regulacji, które Unia nakłada, czy generalnie większość państw na świecie, to tak naprawdę musisz o te dane dbać.
No a zadaniem backupu już nie jest tylko i wyłącznie zrzucenie danych jako druga kopia, tylko też zabezpieczanie ich, więc backup się przesuwa w to security i to też mam nadzieję jest nasz kierunek. W sumie nie mam nadziei, robimy to. Tak, już jest klepnięte. W sumie nie mam nadziei, Tak, to już że nie będę za to płacił. egzekucji. To już przechodzi w tryb egzekucji, tak. Więc to Ocean of Data dobrze określa to, czym tak naprawdę musimy się zająć. I to jest kierunek, myśleliśmy, czy teraz wypuszczając nowe wersje w przyszłym miesiącu, wersję 7 już softu, zmieniać ten claim, ale stwierdziliśmy, że on jest niewyczerpany i niewyczerpywalny tak naprawdę, dlatego że tych danych nigdy nie będzie brakowało. Więc myślę, że dobry kawał hasła. No, wiesz co, no to jest Ocean of Opportunities, można powiedzieć. Możesz Ocean of i No dodać... tak, ale już nie będzie nawiązywało do danych i do backupu i do nas. Natomiast ta alegoria związana właśnie z oceanem, z cyfrowymi danymi, z różnymi zwierzętami, które się mieszczą pod oceanem, bo większość tak naprawdę natury jest tam. Chyba nie pamiętam procentów, ale ile oceany jakby mają procent względem jakby lądów. Tych danych nie posiadam, a pan na pewno wie. Wie 60, 70. No, dużo więcej, więc to jest pewna rzecz, której nie widzimy na co dzień, o którą musimy dbać, bo destabilizacja części oceanów będzie rzutować na nasze życie na lądzie. I to też jest fajne podkreślenie jakby naszej roli, czyli my musimy... To jest coś, co utrzymujecie w tej pracy, bo robienie backupu i smażenie się w tym tłuszczu przez no 10 lat. No to jest generalnie mówiąc, że dlaczego robisz coraz ten backup? Czyli te elementy, które sobie dokładamy, typu właśnie Backup Monster Show, czy Friday Dose wcześniej, Bear Machine, Ocean of Data. To są baterie i motywacja. Okej. To nas trzyma w ryzach, to nam pozwala na to, że się częściej cieszymy, bo powiedzmy sobie szczerze, no, niezależnie jak jesteś wytrawnym korpoludkiem, przedsiębiorcą, przyjdzie taki dzień, że ten pojedynczy daily stand-up cię wkurzy. Nie ma takiej opcji, że za każdym razem będziesz uśmiechnięty. Natomiast jeżeli masz zajebistych ludzi wokół, którzy emanują dobrą, pozytywną energią, to nawet jak u ciebie będzie gorzej, czy u każdego, wiesz, w plemieniu, to reszta go podniesie. I dla mnie jakby cały czas będę nawiązywał do tego obrazka, ten na końcu gość z deską snowboardową trochę przegiął. To jest pewien żart. Typowy freeride'owiec, ale no ja uważam, że próby pracy nad tą kulturą organizacji, którą staramy się budować od początku, no to jest recepta na może nie długowieczność, no ale na firmę, która może przez kilkadziesiąt lat zrobić fajne rzeczy. Ja ci powiem, że ten koleś możliwe, że jest najmądrzejszy z nich wszystkich, bo idą w góry. Jakoś trzeba wrócić. No. Więc konik fajnie. Ten dziad na miotle z przodu ok. Natomiast no, trzeba mieć pomysły, które są niesztampowe i niestandardowe. To jest 10. rocznica, pamiętasz, w tym roku? Tak, we wrześniu robimy. 6. rok kręcenia twoich materiałów. Czy ty kiedykolwiek pokazałeś światu naszego operatora? Szymon? Nie pojawił się. Chodź się pokaż. Chodź. Nie może, nie ma odpowiedniego koloru szminki, więc Szymon się dzisiaj nie pokaże. Pokażemy go później, dorobimy go. Dorobimy go. Czekaj, Szymon, to jesteś tutaj, jesteś szczuplejszy. O, tak. Przyjdzie. To jest Szymon. To jest Szymon. Dziękujemy za służbę, żołnierzu. Dziękujemy za służbę. Zamykając temat, bo mamy równo 56 minutę, przekroczyliśmy, ale możemy sobie na to pozwolić. 4. Mamy jeszcze 4. No to może jednak przypomnisz sobie jakąś anegdotę. To ty podsumuj, a ja w tym momencie wytężę Nie chcę już podsumowywać i opowiadać o tym samym, cholera. Jak ważne jest plemię, jak ważne jest rozmnażanie plemienia, czy pomnażanie zasobów i rozwijanie technologii. To już wszystko zostało powiedziane. To nie ma sensu. Najważniejsze, że trzymamy się w kupie, nie odchodzisz nigdzie do pracy innej po 10 latach. Nie do banku żadnego, ani do PKP, ani do telewizji.
nie mam w planach. Headhunterzy się przestali o mnie zabijać, albo robię coś bardzo dobrze, albo robię to totalnie źle, ale nie mi teraz oceniać. Ja mam tylko i wyłącznie... To jeszcze jest pytanie, jak ocenić, jak zmotywować Marcina? Mamy wielu Marcinów. Kubka. Chipsy mogą przestać działać. Czy patrzę mu w oczy? Patrzę mu w oczy. Marcinie, drogi przyjacielu, towarzyszu wspólnej podróży, nie ma takiego kodu, którego byś nie napisał, odpowiednio nie skompilował lub nie spieprzył, więc nie bój się. Tematyki związane z brainem, czyli ze sztuczną inteligencją i z tą innowacyjnością i wypychaniem cię w nieznane, wiemy, że cię kosztuje bardzo dużo stresu, natomiast nagroda będzie zacna. Pamiętaj, że to się nigdy nie skończy, ale będziesz przez lata coraz mądrzejszy i nabierzesz takiego doświadczenia, którym będziesz mógł powiedzieć swoim dzieciakom kiedyś, jak wyjedziesz, i wnukom, jak wyjedziesz w Bieszczady, jak to dziadek w wieku 40-50 lat dalej nie odpuścił i dokonał rzeczy niemożliwych. Ci poprzedni połąbańcy już nie żyją. A robienie rzeczy trudnych i bardzo trudnych jest domeną ludzi odważnych. Więc nie bój się, chwyć nas za rękę, pójdziemy dalej w nieznane i mam nadzieję, że za dekadę się zobaczymy w tym samym lub w dwukrotnie większym składzie. Pięknie, Paweł, naprawdę pięknie powiedziane. Bo patrzę mu w oczy. No ja już nie wiem, czy jeszcze możemy coś do tego dodać. Jak nie ma anegdot, to faktycznie chyba już będzie dobre podsumowanie na koniec, że potrzeba wytrwałości. Więc jak zakładacie nowy biznes, nie bójcie się ani Polski, ani zagranicy, tak. Krzysztof, ani wyzwań, ani przede wszystkim porażek. Krzysztof, tylko kazał zaznaczyć, że nie wiem, czy byliście, ale podczas ostatniego spotkania partnerów Paweł został zroastowany. Więc tak, jestem też, mogę obrać rolę chłopca do bicia. No. Nie lubisz tego. No, ale nie można robić tylko rzeczy, które się lubi. To jest też element chyba życia, nie? Że życie nie składa się tylko z dobrych chwil, ale też z tych trudnych. A pamiętajcie, że media społecznościowe kłamią. I tutaj pokazujemy głównie Życie nie sukces. składa się tylko z dobrych chwil, ale trzeba mieć fan z życia. I tym pięknym akcentem, Janku, zakończymy nasze spotkanie. The Backup Monster Show 56. Widzimy się za dekadę, czy wcześniej? Za dekadę mam lekarza. Nie bardzo mogę. Ortopedę. Ortopedę. Postaramy się to zrobić za 5 lat w takim razie. Dzięki śliczne, udanego wtorku, bo dzisiaj jest wtorek, zazwyczaj mamy w piątki spotkania. I przede wszystkim otwieramy tym epizodem wakacje. Luzujcie się, odpoczywajcie, bądźcie dużo uśmiechu i przede wszystkim bezpiecznej zabawy. Widzimy się już w kolejnych odcinkach w sezonie wakacyjnym. Dobra, i hostem będę ja. Płacę pożegnać. Trzymajcie się, cześć.